Dzień dobry kochani. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym wzorem. Tym razem wykonałam słonicę. Słonica ma na imię Matylda. Według mnie jest bardzo urocza. No troszeczkę czasochłonna, bo jednak jest to spora maskotka, jak widzicie. Że jest co robić. Ale myślę, że ten czas poświęcony na właśnie szydełkowanie jej nie będzie zmarnowany. Co potrzebujemy do jej wykonania? No włóczkę i ja tą słonicę tutaj oraz tą przy Was wykonałam włóczką Yarnart Jeans. I potrzebujemy kolor główny i wyjdzie nam niecały motek Yarnarta Jeansa. I tak, motek, kolor główny na właśnie całą słonicę. Troszkę włóczki na wyszycie tutaj paluszków oraz na zrobienie kokardek, ale to dosłownie kawałeczki włóczki. Oprócz tego potrzebujemy włóczkę, żeby tutaj zrobić te kreseczki na trąbie. I ja na przykład tym razem zrobię jaśniejsze te kreski. Tutaj zrobiłam ciemniejsze na tym nosku. Też potrzebujemy niewielki kawałeczek i jeszcze odrobinkę białej oraz czarnej włóczki. Po to, żeby właśnie tutaj wyszyć oczka, ale to jak i te kreseczki na nosie, jak i pazurki, to nie jest konieczność. Możecie zrobić taką gładziusieńką tą słoniczkę i też na pewno będzie śliczna. Także mamy włóczkę. Oprócz włóczki potrzebujemy szydełka. I tak, ja tutaj mam szydełko 2,5 mm, ale też możecie robić szydełkiem 2 mm, też możecie robić szydełkiem 3 mm. No wyjdą te oczka, te półsłupki większe, troszkę grubsze, ale jak nie macie 2,5, śmiało możecie trójką też zrobić. Potrzebujemy jeszcze nożyczki, igłę, wypełnienie i tutaj trochę tego wypełnienia wejdzie, bo w głowę, w brzuszek oraz we wszystkie 4 łapki. I mamy jeszcze oczka. Oczka są, kochani, w rozmiarze, już Wam mówię, 12 mm. I ja tutaj mam bezpieczne oczka. Może nam się, a nie musi przydać znacznik. Lepiej mieć niż nie mieć. Ale tak jak mówię, niekoniecznie musi nam się przydać, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, czego używałam przy słonicy. I myślę, że to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Tak patrzę, czy coś jeszcze. I jakbym nie wszystko powiedziała, to w opisie Wam dopiszę. Zanim jeszcze zaczniemy, będzie mi miło, jak zostawicie subskrypcję na moim kanale, łapkę w górę pod tym filmem, możecie kliknąć w dzwoneczek, a jeżeli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to w opisie jest link do Buy Coffee i tam można postawić mi taką wirtualną kawkę. I to jest właśnie forma wsparcia dla mojego kanału, a tym samym dla mojej twórczości. Za wszystkie wsparcie, za wszystkie kawki serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Ja myślę, że wszystko dobrze tutaj wstępnie przedstawiłam, także bierzemy się za tworzenie tej ślicznotki. Naszą pracę zaczniemy sobie od mniejszych elementów. Najpierw wykonamy sobie łapki, później uszy, następnie trąbę, a na koniec wykonamy właśnie brzuszek razem z głową, bo brzuszek i głowa to jest jeden element. I tak, żeby zacząć łapkę, robimy magiczne kółko i jeżeli, kochani, nie potraficie zrobić magicznego kółeczka, odsyłam Was do tego tu filmiku. To jest mój filmik, gdzie pokazuję krok po kroku, jak magiczne kółko wykonać. Mamy magiczne kółeczko. I tak, jeżeli gdzieś w tle słychać kosiarkę, to bardzo Was, kochani, przepraszam, ale wpływu na to niestety nie mam żadnego. Jedynie mogę przeprosić za tutaj jakieś zakłócenia. I tak, robimy 6 półsłupków na naszym magicznym kółku. Wkładamy szydełko do kółeczka pod 2 nitki i robimy najpierw jeden półsłupek, drugi, trzeci, czwarty,
5 i 6. Jak będziemy mieli 6 półsłupków, zaciskamy nasze magiczne kółeczko i wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy. I zaczynamy drugie okrążenie. W drugim okrążeniu robimy w każdym półsłupku, który zrobiliśmy w pierwszym okrążeniu, po 2 półsłupki, czyli wbijamy się w półsłupek i robimy w nim 2 półsłupki, 2 w jednym. W drugim półsłupku 2 półsłupki, w trzecim półsłupku 2 półsłupki, w czwartym półsłupku 2 półsłupki, w piątym półsłupku 2 półsłupki i w szóstym półsłupku 2 półsłupki. Mamy 12 półsłupków na okręgu. W kolejnym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to pojedynczy półsłupek i 2 w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie. Półsłupek i 2 w jednym. 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 Mamy 6 powtórzeń zrobionych i w sumie mamy 18 półsłupków na okręgu. I teraz takie okrążenie, jak zaraz pokażę, takich okrążeń wykonujemy 5. Robimy 18 półsłupków, każdy półsłupek pojedynczy nad półsłupkiem. Raz, 2, 8, 18. I takich okrążeń, robiąc po 18 półsłupków na każde okrążenie, wykonujemy jeszcze 4. Ja je zrobię poza kadrem i widzimy się za chwilkę. I jak mamy te 5 okrążeń wykonanych, możemy sobie już wywinąć na prawidłową stronę, tą widoczną stronę, naszą łapkę. Tak wyglądają półsłupki na stronie zewnętrznej. A tak w środku wywijamy sobie tak, żeby ta strona zewnętrzna była widoczna. Jeszcze tylko przeliczę, czy się aby na pewno nie pomyliłam. Raz, 2, 3, 4, 5 okrążeń mamy zrobionych. Dobra, kolejne okrążenie, kochani, robimy 2 powtórzenia, a każde powtórzenie to 7 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 1 półsłupek z 2. A 1 półsłupek z 2 robimy następująco. Wbijamy się pod pojedynczą niteczkę w kolejnym półsłupku, tą bliżej nas, i tak manewrujemy szydełkiem, aby wbić się pod pojedynczą, tą przednią niteczkę w następnym półsłupku. Następnie przeciągamy włóczkę przez obie te pętelki, te niteczki, i przez 2 pętelki. I mamy w taki oto sposób zmniejszenie 1 półsłupek z 2. I znowu 7 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I znowu 1 z 2. Bijamy się pod pojedynczą niteczkę z najbliższego półsłupka, pojedyncza niteczka z kolejnego, przeciągamy włóczkę, poprawiamy
i przez 2 pętelki. I mamy już zmniejszenie. Kolejne okrążenie. Aha, po tym okrążeniu mamy 16 półsłupków na okręgu. Kolejne zmniejszenie. Robimy 2 powtórzenia, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 1 z 2. I drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6 pojedynczych półsłupków i 1 z 2. I mamy drugie zmniejszenie i po tym okrążeniu mamy 14 półsłupków na okręgu. Teraz wykonamy 6 okrążeń, takich samych jak to, co teraz pokażę. Wykonujemy 14 półsłupków w tym i w kolejnych 5 okrążeniach. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 półsłupków i takich samych właśnie okrążeń po 14 półsłupków każde okrążenie wykonujemy jeszcze 5. Ja to zrobię, kochani, poza kadrem i widzimy się za chwilę. Wykonałam te okrążenia. Teraz, kochani, wypchamy sobie tą łapkę. Wypychamy tylko tą część tutaj do zwężenia. Tu już od zwężenia w górę nie dajemy wypełnienia. Dosyć mocno sobie tam wypełniamy. Chyba że wolimy, żeby ta łapka była taka luźna, to wtedy, wiadomo, dajemy mniej wypełnienia. I taka moja, kochani, rada. Elementy, które nam się powtarzają, typu właśnie łapki, bądź później uszy, róbmy jedno po drugim, może tak powiem. Wszystkie w tym samym bądź podobnym momencie. Nie odkładajmy sobie na przykład na za 2 godzinki, za 3 godzinki, jutro, a to przez to, że ręce nam się mogą zmęczyć, mogą być bardziej rozluźnione na drugi dzień i ten ścisk półsłupków możemy mieć różny, a przez to mogą nam wyjść różnej wielkości łapki. Przynajmniej ja tak mam i często tak miałam, że właśnie jak odłożyłam sobie pracę drugiego takiego samego elementu przykładowo na kolejny dzień, to te przykładowo łapki wychodziły mi różnej wielkości. No chyba że na tyle sobie ufacie, to śmiało możecie odkładać pracę ile tylko chcecie. I tak, kochani, jak mamy wypchaną łapkę, to zszywamy sobie tutaj górę półsłupkami. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 półsłupków. Tyle mi wyszło. I tak zostawiamy sobie dłuższą nitkę, ponieważ no, będziemy przyszywać te łapki. Ucinamy i wyciągamy. I tak wykonujemy łapki 4. Paluszki ja już wyszywam, jak mam wszystko tutaj podszywane, bo przynajmniej mam jakieś takie rozeznanie, wiem w którym momencie gdzie co wyszyć, żeby mi to krzywo nie wyszło. Dobra, kochani, robimy resztę łapek. Ja się jak zwykle rozgaduję.
Robimy resztę łapek. W sumie muszą być 4 takie same łapki. I to jest ułatwienie w tym wzorze, że nie kombinujemy z różnej wielkości łapkami. 4 takie same łapki. I wracamy i robimy dalej. 4 łapki mam gotowe. Teraz przejdziemy do zrobienia uszu. I tak, uszka również zaczynamy od magicznego kółka. Robimy magiczne kółeczko, a następnie 3 oczka łańcuszka i to będzie nasz pierwszy słupek, bo uszy robimy tutaj słupkami, a wykończamy je półsłupkami. 1, 2, 3. I teraz na naszym magicznym kółku musimy wykonać jeszcze 15 słupków. Narzut włóczki na szydełko, wkładamy szydełko do magicznego kółeczka, pod 2 niteczki przeciągamy włóczkę, teraz przez 2 pętelki i przez 2 pętelki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 słupków plus 1 słupek z oczek łańcuszka, więc w sumie łącznie z tym imitującym nam prawdziwy słupek mamy 16 słupków. I teraz mamy tutaj ten pierwszy słupek z oczek i 1, 2, 3. W trzecim oczku robimy oczko ścisłe. Drugie okrążenie ucha. Robimy 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Następnie nad tym samym słupkiem z oczek, tu gdzie zaczynaliśmy, robimy 1 słupek. I w tym okrążeniu nad każdym słupkiem musimy wykonać 2 słupki. Dookoła lecimy i robimy 2 w jednym. Pamiętając, że robimy słupki. I po tym okrążeniu będziemy mieli 32 słupki na naszym okręgu. I jeszcze jedno okrążenie w uchu zostanie nam do zrobienia. I teraz wbijamy się w trzecie oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka i robimy oczko ścisłe. I teraz robimy ostatnie okrążenie. Zaczynamy je od oczka łańcuszka. Następnie nad tym pierwszym słupkiem, na tym pierwszym słupku robimy półsłupek. Nad kolejnym słupkiem 2 półsłupki. I znowu półsłupek, 2 półsłupki, półsłupek i 2 półsłupki. I tak lecimy dookoła. Pojedynczy półsłupek i 2
w jednym. Ja tu już nie będę robić cięć żadnych. Przerobię to szybciutko. Podkreślam szybciutko dookoła. I po wykonaniu tego okrążenia będziemy mieli 48 półsłupków na okręgu. I teraz ja doszłam tu już do końca i wbijamy się w pierwszy półsłupek, który wykonaliśmy i robimy oczko ścisłe. Mamy zakończone okrążenie. Teraz sobie składamy w taki sposób ucho i przebijamy się tutaj przez pierwsze półsłupki i robimy jedno zszycie półsłupkami, a następnie drugie zszycie półsłupkami. Teraz ucinamy dłuższą nitkę, ponieważ tą niteczką będziemy sobie nasze uszy wszywać. Wszystko pod kontrolą. I tak nawlekamy sobie włóczkę na igłę, a następnie przeszywamy się po prostu tutaj do rogu. Tak, a tą niteczkę od magicznego kółeczka ja sobie wszywam w kilka słupków. Ucinamy ją. Wykonujemy drugie ucho dokładnie w taki sam sposób i widzimy się za chwilkę. Uszka mamy 2. Teraz zrobimy trąbę. I tak, znowu wykonujemy magiczne kółeczko. A następnie 6 półsłupków na naszym kółku. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciskamy nasze magiczne kółko. I teraz wbijając się w pierwszy półsłupek tutaj, zaczynamy kolejne okrążenie. I w tym pierwszym półsłupku robimy 2 w jednym, 2 półsłupki w jednym i w kolejnych 5 półsłupkach również robimy 2 w jednym. Że w sumie 6 razy 2 w jednym wykonujemy. Mamy trzecie powtórzenie. Raz, 2, czwarte, 5 i raz, 2, 6 powtórzenie. I teraz mamy 12 półsłupków na okręgu i takich okrążeń jak teraz pokażę wykonujemy w sumie 10. Robimy 12 półsłupków na każde z tych okrążeń. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
i 12. I dokładnie takich samych okrążeń wykonujemy jeszcze 9. Ja je zrobię poza kadrem i widzimy się za chwilkę. Przerobiłam te okrążenia, obróciłam sobie jeszcze moją pracę tak, żeby ta strona zewnętrzna już była widoczna i bierzemy się za rozszerzanie naszej trąby. Będziemy robić 2 powtórzenia, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków, 3, 4, 5 i 2 w jednym. I drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Po tym okrążeniu mamy 14 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie, 2 powtórzenia, każde powtórzenie 6 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. To mamy pierwsze powtórzenie i drugie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. Teraz mamy 16 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie, 2 powtórzenia, każde powtórzenie to 7 pojedynczych półsłupków. 5, 6, 7 i 2 w jednym. Raz i 2. I drugie powtórzenie, 7 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 w jednym. Kolejne okrążenie, 2 powtórzenia, każde powtórzenie to 8 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Aha, po tym okrążeniu, co teraz zrobiliśmy, mamy 18 półsłupków na okręgu. I tak, następne okrążenie, 2 powtórzenia, każde powtórzenie 8 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 2 w jednym. I drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 2 w jednym. Po tym okrążeniu mamy 20 półsłupków na okręgu i ostatnie rozszerzające okrążenie. Robimy 2 powtórzenia, a każde powtórzenie to 9 pojedynczych półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 i 2 w jednym. I jedno jeszcze takie powtórzenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 2 w jednym. Po tym okrążeniu mamy 22 półsłupki tutaj na okręgu i teraz wykonamy 3 okrążenia, 3 takie same okrążenia. Każde okrążenie to 22 półsłupki. Ja już tego, kochani, nie będę robić. Raz jeszcze tutaj na wizji, tylko zrobię to poza kadrem. Raz jeszcze powtórzę, robimy 3 okrążenia, a każde okrążenie to 22 pojedyncze półsłupki. Robię to, tak jak mówiłam, poza kadrem. Wy proszę również zróbcie te 3 okrążenia
i widzimy się za chwilkę. Mamy wykonane 3 okrążenia. Tutaj już nam się samo to, można powiedzieć, składa. Trąby ja nie wypycham. Zostawiam ją taką tutaj luźną. I tak, teraz wystarczy, że zszyjemy półsłupkami obie te części, obie połowy i robimy po prostu po długości półsłupki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Możemy zrobić taki tutaj 11 półsłupek. Teraz tylko oczko łańcuszka. Nitkę znowu dłuższą zostawiamy, ponieważ tą niteczką będziemy trąbę przyszywać. Wyciągamy ją i dokładamy do pozostałej części naszych tutaj pojedynczych elementów. I teraz, kochani, jak już przebrnęliśmy przez te, można powiedzieć, drobiazgi, to przechodzimy do głównej części naszej słonicy, czyli do brzuszka i głowy. Zaczynamy sobie od magicznego kółeczka. Będziemy brzuszek robić. Tak, robimy magiczne kółko. I teraz na naszym magicznym kółku robimy 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciągamy nasze magiczne kółeczko i zaczynamy kolejne okrążenie. W tym okrążeniu wykonamy 6 powtórzeń albo 6 razy 2 półsłupki w jednym. Raz i 2 w jednym. Raz i 2. Pięć powtórzeń i 6 razy 2 w jednym. Po tym okrążeniu mamy 12 półsłupków na okręgu. W kolejnym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Półsłupek pojedynczy i 2 w jednym. Mamy drugie powtórzenie, półsłupek i 2 w jednym, półsłupek i 2 w jednym, półsłupek i 2 półsłupki w jednym, półsłupek i 2 w jednym. Mamy 6 powtórzeń i po tym okrążeniu mamy 18 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Drugie powtórzenie półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Kolejne półsłupek, półsłupek i 2 w jednym, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym i 6 powtórzenie, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie robimy
6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Raz, 2, 3 i 2 w jednym. Raz i 2. 1, 2, 3 i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. I 6 powtórzenie. Raz, 2, 3 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Mamy 30 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4 i 2 w jednym. Jeden, 2, 3, 4, 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 2 w jednym. I 6 powtórzenie. Mamy 36 półsłupków na okręgu po wykonaniu tego okrążenia. Kolejne i ostatnie okrążenie rozszerzające nasz brzuszek, poszerzające. Wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. 1, 2, 3, 4, 5 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Mamy 6 okrążeń wykonanych. Po tym okrążeniu mamy 42 półsłupki na okręgu. I teraz 8 kolejnych okrążeń będzie takich samych, mianowicie wykonujemy na każde jedno okrążenie 42 półsłupki. Także kochani, robimy 8 razy 42
półsłupki, czyli 8 okrążeń po 42 półsłupki. Ja je zrobię poza kadrem, żeby Was tutaj nie zanudzać. Nic tutaj odkrywczego nie zrobimy. Także ja je zrobię poza kadrem. Wy proszę również zróbcie te 8 takich samych okrążeń po 42 półsłupki i widzimy się. No myślę, że tutaj na filmie za chwileczkę, ale czasowo za dłuższą chwilkę. Okrążenia wykonane i teraz będziemy robić okrążenie zmniejszające. Wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Pierwszy półsłupek możemy sobie zaznaczyć. Raz, 2, 3, 4, 5 i 1 półsłupek z 2. Raz, 2, 3, 4, 5 i 1 z 2. Pięć i 1 z 2. I ostatnie 6 powtórzenie. Pięć pojedynczych półsłupków i 1 z 2. I ja sobie zaznaczam te zmniejszające właśnie okrążenia, żeby wiedzieć, żeby nie liczyć liczby powtórzeń, bo jak mamy rozszerzające się tutaj okrążenia, to widzimy, gdzie mamy 2 w 1, ale jak mamy 1 z 2, to już ciężej nam jest to zauważyć. Dlatego ja sobie te zmniejszające okrążenia zaznaczam. I po tym okrążeniu, kochani, mamy 36 półsłupków na okręgu. I teraz właśnie 36 półsłupków wykonamy w kolejnym okrążeniu. Zrobię je szybciutko. Robimy każdy półsłupek nad półsłupkiem. Dziesięć. 20. 30. 36 półsłupków. Kolejne okrążenie będzie znowu okrążeniem zmniejszającym i tutaj wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki i 1 z 2. I pierwszy półsłupek sobie zaznaczam. Raz, 2, 3 i 4 i 1 z 2.
Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden z dwóch. I tak do końca okrążenia. Mamy 6 powtórzeń wykonanych i po tym okrążeniu mamy 30 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie to właśnie 30 półsłupków. Dziesięć, 20, 30 półsłupków. Kolejne okrążenie jest znowu okrążeniem zmniejszającym i wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki i jeden z dwóch. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczam. 2, 3 i jeden z dwóch. I raz, 2, 3 i jeden z dwóch. I tak dookoła okrążenia. Raz, 2, 3 i jeden z dwóch. I po tym okrążeniu mamy 24 półsłupki tutaj na okręgu i właśnie 24 półsłupki wykonamy w następnym okrążeniu. Dziesięć, 20, 21, 2, 3 i 24
półsłupki. Ostatnie okrążenie zmniejszające tutaj przy ciałku. Wykonujemy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek pojedynczy, półsłupek pojedynczy. Ten pierwszy sobie zaznaczamy i jeden z dwóch. I znowu 2 pojedyncze półsłupki i jeden z dwóch. Okrążenie mamy zakończone i po nim właśnie mamy 18 półsłupków na okręgu. I to jest zakończone nasze ciałko. I teraz przejdziemy do robienia głowy. Wykonamy 18 razy 2 półsłupki w jednym. 18 razy 2 w jednym zrobimy teraz. No to działamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 razy 2 półsłupki w jednym półsłupku. Ja sobie, kochani, wymienię baterię w aparacie i wracam do Was pokazywać dalej, jak wykonać głowę naszej słonicy. Kolejne okrążenie będzie wyglądało następująco. Zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5 i 2 w jednym. Po tym okrążeniu mamy 42 półsłupki na okręgu. Kolejne okrążenie
Wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 w jednym. Sześć i 2 w jednym. Sześć i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 2 w jednym. I po tym okrążeniu mamy 48 półsłupków na okręgu. Kolejne, ostatnie, rozszerzające, poszerzające okrążenie. Wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 7 pojedynczych półsłupków. Siedem i 2 w jednym. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 2 w jednym. Siedem i 2 w jednym. Siedem i 2 w jednym. Siedem i 2 w jednym. I jeszcze jedno powtórzenie. Mamy 6 powtórzeń za nami. I po tym okrążeniu mamy, kochani, 54 półsłupki na okręgu. I teraz 14 kolejnych okrążeń będziemy wykonywać takich samych. Mianowicie każde jedno okrążenie będzie miało 54 półsłupki. Także teraz najdłuższy etap przed nami, najbardziej mozolny. Raz jeszcze powtórzę, robimy 14 okrążeń po 54 półsłupki, każde jedno okrążenie i robimy półsłupki pojedyncze. Nic nie poszerzamy, nic nie zmniejszamy, robimy półsłupek za półsłupkiem. 14 okrążeń, 54 półsłupki, każde jedno okrążenie. Ja zrobię to poza kadrem i widzimy się za chwilę. Wy również proszę, zróbcie te okrążenia. No i tak, kochani, mamy wykonane okrążenia i teraz doszyjemy sobie trąbę. Teraz sobie tą trąbę doszyjemy, będzie nam ją wygodniej zszywać niż jakbyśmy mieli
to robić po zakończeniu tutaj całej głowy i wypchaniu. I tak, licząc od okrążenia, gdzie mieliśmy same tutaj 18 razy 2 półsłupki w jednym półsłupku, od tego okrążenia licząc i idąc do góry, odliczamy 12 okrążeń. I sobie liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I trąbę przyszywamy nad 12 okrążeniem. W tej tutaj linii pomiędzy okrążeniami. Ja sobie o tak układam tą trąbę i doszywam sobie półsłupek za półsłupkiem. Ważne, żeby ta linia tutaj pomiędzy rzędami była linią tu góry, tutaj tego szwu, góry trąby. I tutaj też o rząd, okrążenie niżej też sobie chwycimy tą trąbę w dwóch miejscach, po jednej i po drugiej stronie, żeby nam tak aż za bardzo nie latała. Tak, i tu sobie też chwytamy. O, ja uciekłam bardzo z rękami. Mam nadzieję, że widzieliście w ogóle, co robiłam. Każdy półsłupek tutaj sobie doszywamy. Jeden za drugim. I pamiętamy, że tutaj z boku również doszywamy. Tak. I okrążenie niżej sobie chwytamy. Pamiętamy tylko, żeby nie ściskać sobie tutaj, nie zaciskać, żeby nie zniekształcić tej naszej głowy. Trąbę mamy doszytą. Tu możemy sobie jeszcze raz z boku chwycić. Ja sobie te niteczki owinę tak nitką i zrobię supełek. Następnie ucinam tą nitkę i zostawiam w środku. Teraz od razu możemy doczepić nasze oczka.
oczy montuję sobie centralnie nad trąbą. Musimy sobie to tak umiejscowić, żeby te oczka były w miarę równo, żeby jedno nam nie schodziło bardziej do środka trąby, tylko właśnie żebyśmy je mieli równo, te oczy. Może być, chyba są szerzej niż te, tak mi się wydaje, ale to nic. Jedno zamontowane i drugie zamontowane. I teraz możemy wziąć się za zmniejszanie naszej głowy. Wezmę sobie znacznik, szydełko i możemy działać. W tym okrążeniu, co będziemy teraz robić, zrobimy 6 powtórzeń. A każde powtórzenie to 7 pojedynczych półsłupków i 1 półsłupek z 2. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczam. I mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 1 z 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 z 2. I tak do końca okrążenia robimy. 2, 7, 1 z 2. Mamy 6 powtórzeń zrobionych. Wyciągamy znacznik i kolejne okrążenie. Znowu zmniejszamy. Robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to 6 pojedynczych półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 1 z 2.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden z dwóch. Poczekajcie, poprawię sobie tylko znacznik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeden z dwóch. I tak się prezentuje powoli zmniejszanie tego okrążenia. W ogóle Wam nie powiedziałam, bo tak mamy 48, 42 półsłupki na okręgu. Teraz mamy po zrobieniu tego okrążenia. I teraz przechodzimy do kolejnego zmniejszającego okrążenia. Kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 5 pojedynczych półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeden z dwóch i tak dalej dookoła okrążenia. Po tym okrążeniu mamy 36 półsłupków na okręgu i możemy, kochani, zacząć wypychać naszego słonia. Ja sobie tylko sięgnę po większą ilość wypełnienia i do Was wracam. I tak, upychamy sobie najpierw brzuch. Dość sporo tego wypełnienia nam wejdzie.
I jak sobie wypchamy brzuszek, to bierzemy się za wypychanie głowy. Myślałam, że znacznik wpakowałam do głowy. Na szczęście to tylko niteczka. Tak, główkę sobie jeszcze bardziej będziemy wypychać w dalszej części, jak już zrobimy sobie jeszcze 2-3 okrążenia. Wtedy nam nie będzie uciekać to wypełnienie. I tak, kolejne okrążenie, kochani, to jest znowu 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 4 pojedyncze półsłupki. Jeden. Dwa. 3. 4. Ten pierwszy półsłupek sobie zaznaczymy. I jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy. Oj. Trzy. 4. Jeden z dwóch. Raz, dwa, 3, 4. Jeden z dwóch. I okrążenie gotowe. Po tym okrążeniu mamy 30 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie jest to 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. 2 i 3. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczamy. I jeden z dwóch. I jeden. I dwa. I 3. Jeden z dwóch.
możemy dołożyć wypełnienia. I kolejne okrążenie. Robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki i jeden z dwóch. Raz. Raz. 2 i jeden z dwóch. Pierwszy półsłupek sobie zaznaczam. I lecę dalej. Raz, 2, jeden z dwóch. Trzecie powtórzenie. Czwarte. Piąte powtórzenie. I szóste. Znowu dokładamy wypełnienia. Już widzę, że ten słonik mi wyjdzie mniejszy, a to przez to, że zauważyłam, że jak robię tak po prostu sama dla siebie, to mam jakoś tak luźniejsze te dłonie, a jak właśnie pod nagrywki, to bardziej zaciągam te półsłupki i są ciaśniejsze, tym samym wychodzą mi mniejsze te elementy, ale jeszcze, no tak, jest troszkę mniejszy. Tak, zostały nam 2 okrążenia, kochani, do końca. Także tu już jesteśmy na finiszu. Potem tylko zszyć, wyszyć i będziemy mieli naszą Matyldę. W rękach. Tak. Przedostatnie okrążenie. Robimy 6 powtórzeń. Każde powtórzenie to półsłupek. Nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Pierwsze powtórzenie. Drugie. Półsłupek i jeden z dwóch. Trzecie powtórzenie. Półsłupek i jeden z dwóch. Czwarte. Półsłupek. Jeden z dwóch. Piąte powtórzenie. Półsłupek. Jeden z dwóch. Szóste powtórzenie. Teraz jest ostatni dzwonek, żeby dopchać tutaj wypełnienia. Ja sobie troszkę jeszcze tutaj dołożę.
I ostatnie okrążenie to jest po prostu 6 razy 1 półsłupek z 2. Raz. Dwa. 3. 4. 5 i 6. I teraz zostawiamy troszkę dłuższą nitkę. Wyciągamy ją i jeszcze sobie teraz zaszyjemy tą dziurkę, którą tutaj mamy na czubku. Ja sobie ją zaszywam tak, w taki sposób, że chwytam pojedyncze nitki z półsłupków i zaciągam. A potem sobie tak w taki sposób przeszywam i wychodzę na środku tutaj. I tak, nitkę sobie albo ucinamy, albo z tej nitki, jeżeli mamy na tyle długą, możemy z niej zrobić włosy dla naszej słonicy. I sobie to przeszywamy w taki sposób. Tak. Znowu taką samą długość sobie tutaj oplatamy wokół palca, a następnie obkręcamy sobie nitkę i wracamy tutaj do głowy. Zaciskamy, przeszywamy się dalej ciut. Następnie ucinamy tą niteczkę. Tą nitkę sobie, te nitki sobie rozcinamy. A jak mamy za krótkie te niteczki, nic się nie dzieje, bo jeszcze będziemy uszy przyszywać i te nitki z uszu możemy również użyć i wyszyć z nich włosy dokładnie w taki sposób, jak tutaj pokazałam. Ja sobie jeszcze skrócę troszeczkę te włoski. Dobra, kochani, wszystkie elementy mamy w końcu zrobione. Teraz pasuje nam to poskładać w całość. Najpierw przyszyjemy sobie uszy i uszy przyszywamy na wysokości oczu. Mniej więcej po 2 stronach głowy. Po bokach. I tak sobie po prostu je przyszywamy. Ja jestem fatalna w zszywaniu, w przyszywaniu. Także wybaczcie mi tą chaotyczność przy tym. Ale no, szydełkować jako tako potrafię, ale to zszywanie to za każdym razem mi tak średnio wychodzi. Na jakiś kurs się będę musiała przejść. Może wtedy to coś pomoże. Jeszcze jakby się na maszynie dało zszyć, przyszyć, to by było super. No ale niestety nie przy tym, więc no, więc jest jak jest. Tak sobie przyszywamy. Mniej więcej tak to ma
wyglądać, a później możemy sobie przeszyć właśnie, jeżeli jeszcze nie zrobiliśmy tych włosków, to przeszyć tą nitkę na czubek głowy i z niej zrobić właśnie takie włosy. Drugie ucho przyszywamy po drugiej stronie. Pozwolicie, że zrobię to poza kadrem i do Was wracam. I teraz przyszywamy łapki. Najpierw górne sobie przyszyjemy po bokach ciałka, zaraz pod głową. Najpierw sobie chwytamy tutaj dwa boki rączki, a następnie doszywamy każdy jeden półsłupek. I dokładnie w taki sam sposób doszywamy sobie drugą łapkę. Robię sobie to. Zrobię to poza kadrem i wracam do Was. A dolne albo tylne nóżki przyszywamy mniej więcej na tej wysokości, tak żeby ta wypchana część była pod ciałkiem z dwóch stronach, tak żeby nam się tutaj stykały te nóżki, i przyszywamy je troszkę jakby bardziej z tyłu. Jak tutaj mamy górną łapkę, to dolną mamy jakieś dwa półsłupki w tył przesuniętą i tak samo tą również bardziej z tyłu. I przyszywam je dokładnie tak samo jak górne łapki, także pozwolicie, że już przyszyję te nóżki poza kadrem i wracam do Was pokazać, jak wykonać ogonek, bo jeszcze ogonka nasz słonik nie ma. Tutaj jak zawiązać kokardki oraz jak wyszyć twarz naszego słonika. Poprzyszywałam wszystkie łapki, teraz pora na ogonek. Bierzemy jeszcze włóczkę w kolorze właśnie słonia. Ucinamy dłuższy kawałek, myślę, że nawet metrowy. Nic nam nie zaszkodzi, jak taki będziemy mieli. I teraz pomiędzy nóżkami, może być ciut wyżej niż nóżki. Mi się trochę chyba za nisko te nóżki przyszyły, ale to nic. Przeciągamy tak włóczkę, że mamy tutaj pętelkę, a następnie robimy kilka oczek łańcuszka z dwóch nitek. I na koniec ucinamy nitkę, wyciągamy i tak, tu sobie skrócę tą niteczkę i możemy tutaj te niteczki sobie rozłożyć na czynniki pierwsze, na nitki pierwsze. I tak samo robimy z włosami tutaj na czubku. Tak samo sobie właśnie je
rozkładamy na pojedyncze niteczki. No i tak, wszystkie elementy słonia mamy już takie doszyte i jeżeli nie chcecie nic więcej przerabiać, dorabiać, wyszywać, doszywać, no to słonik jest gotowy. Ale ja Wam pokażę wszystko, co w tym słoniu wyszyłam i dorobiłam. Także weźmiemy się teraz za trąbę. Tutaj sobie nawlekamy inny odcień szarego, albo czarną włóczkę, albo jaką chcecie. Przeszywam sobie tutaj od środka i zaczynając, myślę, 2 rządki od szwu. Tutaj ważne, nie przeciągamy do końca tej nitki. 2 razy przeszywam. Raz i dwa i przeszywając się drugi raz już schodzę niżej. I również robię taką kreskę z 2 przeszyć. Raz i drugi raz. I znowu schodzę niżej. I również 2 razy się przeszywam. I raz jeszcze. Tak się przeszywam. I jak się przeszyję właśnie drugi raz, to wychodzę nitką w tym miejscu, gdzie zaczynałam moje wszywanie. Tu, gdzie się wszyłam na początku. I teraz te 2 niteczki zwiążę sobie na 2 supełki i to będzie takie zabezpieczenie przed wypadnięciem tej nitki z naszej trąby. Następnie wszywam sobie obie te niteczki w moją trąbę. Gdzieś sobie w głąb przeszywam. A niteczki ucinam. Czy ja wszystko ręką zasłoniłam? Mam nadzieję, że nie. Teraz Wam pokażę, jak wyszyć paluszki. Pokażę to na jednej łapce, bo na wszystkich łapkach robimy praktycznie to samo. Jedyna jest różnica taka, że na górnych łapkach robimy 3 paluszki, a dolne 4. Ale też równie dobrze możecie robić i 4 paluszki na górze i 3 paluszki na dole. I tak, przeszywam się gdzieś wyżej i przechodzę do 3. okrążenia. Pierwsze, drugie, trzecie. I w tym 3. okrążeniu
Tak właśnie przeszywam sobie 2 razy każdy paluszek. Raz i 2 i raz i 2 i raz i 2. I gdy trzeci paluszek jest skończony, wracam igłą do miejsca, gdzie się wszyłam na początku. Związuję te niteczki razem na 2 supełki. Wszywam je gdzieś dalej w rękę, obie te nitki i przechodzę do kolejnej łapki. Możemy też szydełkiem sobie przeciągnąć tą nitkę. I te niteczki ucinamy jedną i drugą. Ja, kochani, wszyję w pozostałych łapkach te paluszki i wracam do Was pokazać, jak wyszyć oczka. Łapki mamy wyszyte. Teraz bierzemy białą włóczkę i zaczniemy wyszywać oczy. Wchodzimy w głowę igłą ciut wyżej niż mamy właśnie oczy i w tym miejscu się przeszywamy. Tu sobie przeciągamy tak nitkę, żeby kawałek nam jej został. Następnie przeszywamy się właśnie tutaj, mniej więcej pod oko i przechodzimy następnie igłą pod drugie oko i tutaj nad okiem kończymy. Następnie przeszywamy się w to miejsce, gdzie zaczynaliśmy, tym kolorkiem. Tu sobie delikatnie zaciągamy. Oj, aż za mocno. Tak. Te nitki wiążemy i wszywamy w główkę słonia naszą maskotkę. Jedną i drugą niteczkę. Ucinamy je sobie i teraz bierzemy czarną włóczkę. Czarna niteczka. I znowu przeszywamy się wyżej niż mamy oczka i ciut z boku jeszcze bardziej. A następnie przeszywamy się o tak w bok oka. Wracamy igłą nad drugie oko. Tu sobie zaciągniemy. I tutaj tak samo właśnie przeszywamy się w bok. Troszkę mi widzę, że dłuższe wyszły te rzęsy. Widzicie, tutaj zrobiłam takie krótsze, a tu zrobiłam ciut dłuższe, ale nic się nie dzieje. Każdy słonik będzie miał swój inny urok. I później sobie przechodzę trochę wyżej nad oko i wyszywam sobie takie pojedyncze kreski jako brwi. Najpierw jedną brew, a później drugą. Na końcu wracam tutaj,
gdzie zaczynałam. I związuję te niteczki razem. Później wszywamy je. Jedną i drugą. I teraz pozostaje nam tylko jeszcze zrobić kokardki na ogonie i na włosach. Jeszcze sobie tylko tą niteczkę przeciągnę, utnę i tak bierzemy kolorek, którym wyszywaliśmy paluszki, bądź jaki nam pasuje. Ucinamy dwie nitki. I tak, żeby nam było wygodniej, to już sobie wstępnie robimy taką pętelkę. Trochę zaciskamy, przekładamy włosy, a na końcu zaciskamy. Teraz robimy zwykłą kokardkę. Troszkę sobie tutaj zaciśniemy, żeby ją zmniejszyć. Ucinamy te niteczki. I tak samo robię przy ogonku. I związuję na pętelkę. A następnie robię tutaj kokardkę. Tak patrzę w podgląd i prawie 2 godziny, kochani, filmik. Tak bez chyba 10 czy tam 12 minut. Także jak mi komputer nie... No jak mi to komputer obsłuży całą obróbkę, to będzie sukces. Mam nadzieję, że tak się stanie. A na dzisiaj, kochani, to by było na tyle. Ja Wam ślicznie dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. Zachęcam Was do innych moich treści, do subskrypcji mojego kanału, do kliknięcia w dzwoneczek. A jak macie ochotę wesprzeć właśnie mój kanał, to w opisie macie link do Buy Coffee i tam można to zrobić. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.